当您需要帮助时，请联系乘务员。Please contact flight attendants when you need help. Witam kochani bardzo serdecznie w niedzielę 7 maja 2023 roku. Dzisiaj czas na nową serię, jak obiecywałem we wcześniejszym programach. Pierwszy odcinek serii Zrób to sam. Zajmiemy się na początek czymś prostym, czymś co tygryski lubią najbardziej, czyli malowaniem samolotów. Zasadniczo będzie tu podzielone na kilka części, od najprostszych, tak jak dzisiaj, najprostszych przeróbek, po już bardziej skomplikowane wzory robione za pomocą blendera. Nie chciałem robić tego wszystkiego w jednym odcinku, bo im dłuższy film, tym mniej ludzi go ogląda. A w pierwszym odcinku pokażę, jak szybko i łatwo przemalować już jakiś gotowy wzór, używając zwykłych programów do grafiki rastrowej. Pamiętajcie jednak, że takich przeróbek nie możecie udostępniać komuś, ponieważ byłoby to niezgodne z prawami autorskimi, ale dla własnych potrzeb jest to najprostszy sposób na zrobienie sobie samolotu na własną modłę. Zapraszam do oglądania, a później, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć także następne odcinki, dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a następne odcinki będą dostępne już wkrótce. Witam, jesteśmy już w moim komputerze. Na początek przejdziemy sobie na stronę Flightsim.to, żeby wybrać sobie jakieś malowanie. Ja wybrałem pierwsze z brzegu, jakiś Finnair Airbus 310. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak bardzo szybko przerobić samolot na własną modłę, więc nie będziemy tutaj specjalnie kombinować. Klikamy pobierz teraz i pobieramy sobie dany plik. Ja już go nie będę tutaj pobierał. Przed chwilą pobierałem, więc tu mi się nie wyskakuje pobieranie, bo ja już go mam pobranego. I on jest spakowany, więc dekompresujemy go na przykład za pomocą WinRara, najlepiej na pulpit. Kiedy go mamy na pulpicie, ja mam go tutaj, to zobaczmy. Wchodzimy w ten katalog, dajemy na Sim Objects, Airplanes, nazwa malowania, czytam samolotu, tekstur, kropka i tu jest nazwa właśnie danej tekstury. W środku mamy już bezpośrednio pliki tekstur. One są w tak zwanym systemie plików DDS. To są PNG, ale jeszcze specjalnie właśnie specjalny DDS. To potem może stwarzać pewne problemy na niektórych programach graficznych, ale o tym może później. Tu mamy te pliki. Ja będę na początek używał GIMPa, chociaż oczywiście jakiego programu będziecie używać, to już jest wasza sprawa. Dajemy GIMP, gdzieś tutaj otwieramy. GIMP nie zawsze sobie radzi z niektórymi formatami DDS-ów, od razu mówię. Czy to przy otwieraniu czasami, nawet jak się ma wtyczki poinstalowane, czy przy zapisywaniu. Tego nie zawsze to jest najlepsze rozwiązanie, ale ja lubię po prostu GIMPa. Wejdziemy na pulpit, dajemy sobie ten... Gdzie ja go tu mam? Kurde, tutaj trochę mnie razi słońce. Dobra, Sim Objects tak samo, Airplanes to i tekstur. Wybieramy sobie, trzymając lewy Ctrl, pliki, które chcemy użyć. To nie. Który chcemy użyć. Pyk, pyk, pyk i to chyba wszystko. Dajemy otwórz, potwierdzamy jeszcze dla każdego pliku. Trzeba ładować minimapy i automatycznie dokodować pewien format plików, ale na razie możemy sobie tutaj spokojnie dawać OK. Oczywiście, jak macie inny program graficzny, na przykład korzystacie, nie wiem, z Photoshopa czy z czegoś zupełnie innego, no to już z pewnością wiecie, jak obsługiwać własny program. Jeszcze taka mała uwaga, najlepiej zrobić sobie od razu kopię tego pliku, czyli dajemy, nie wiem, kopiuj, od razu Ctrl-V, wklej i mamy po prostu kopię, gdyby coś, zawsze możemy na szybko podmienić pliki. No i możemy rozpocząć już pracę nad przeróbką. Ja powiedzmy będę chciał sobie przerobić w Kapitan Bizonek, taki TV,
Tak, to już tam obojętne, tylko to jest tylko dla przykładu, prawda? Wybiorę sobie tutaj, nie wiem, czerwień. No i na przykład, cholera, pomyliłem się. Pyk. No i przerabiamy sobie najpierw TT. Tak naprawdę to chwilę, nawet takie przerabianie chwilę trwa, bo trzeba tutaj porobić parę rzeczy. Ja nie będę też wszystkiego pokazywał tak, że nie będę was zanudzał na śmierć, bo każdy tam się pobawi sam. Wiadomo, każdy tam się pobawi sam. Przerobimy powiedzmy na czerwono. To nie musi być idealnie, bo tutaj i tak sobie to możemy w każdej chwili poprawić. Na przykład tak. I na przykład też gdzieś tam pyk. No to akurat nie pasuje, ale żeby mniej więcej pasowało. A potem czy gumką, czy jakiś tam. Kurde, znowu nie ten. Zawsze mi się to pipcy. No i sobie tam robimy. Przykładowo. Może sobie plik, albo to też pokażę może, plik, tu mam gdzieś w dokumentach, to co używam czasem robiąc, ok, o to jestem ja i sobie na przykład to wycinam. To jest specjalnie zrobione na alfie, żeby właśnie warto jak się ma takie już powycinane, porobione na alfie, jakieś takie właśnie jakieś loga czy inne rzeczy, bo wtedy nie ma problemu z klejeniem, dajemy Ctrl+C i na przykład na to damy sobie Ctrl+Shift+N, damy sobie warstwa, skalowanie 1678, skaluj, no i wyskakuje nam hop, czyli ja i gdzieś tutaj pyk, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Shift+N, warstwa i tu chyba trzeba by odwrócić pionowo i gdzieś tam tutaj. To robię zupełnie tak właśnie dla przykładu. I teraz robimy małe czary mary. Kochani, i już mamy zrobiony samolocik. Oczywiście nie chciałem was męczyć tym, jak to robiłem, bo trwałoby to trochę, a nie jestem jakimś wirtuozem grafiki rastrowej, to przyznaję. Ale widzicie, jest to już przerobione. Tutaj sobie powprowadzałem nawet flagi. Tutaj znowu Kapitan Bizonek TV. Tutaj jakiś Microsoft Flight Simulator, a tutaj tak, dla picu moje gdzieś tam moja facjata. I teraz, kochani, trzeba to zastąpić. Zastąpić to można tutaj, plik, w tym programie oczywiście, bo to w każdym jest trochę inaczej. Tutaj trzeba zastąpić plik DDS. Tutaj nie ma problemu, możecie to nacisnąć i on się zastąpi. Natomiast jak macie już takie coś, że macie kilka warstw, to lepiej dla bezpieczeństwa najpierw spłaszczyć te warstwy. Klikacie zastąp. Później możecie sobie je odpłaszczyć na Ctrl+Z, żeby sobie to później zapisać w pliku XCF w przypadku GIMPa. Robimy tak z każdym. Jeżeli plik ma jedną tą warstwę, to w ogóle nie musicie nic zrobić, tylko klikacie właśnie zastąp. Jeżeli gdzieś tutaj pojawiają się jakieś dodatkowe warstwy, tutaj jest ich mnóstwo, to najpierw spłaszcz obraz i dopiero zastąp, a później Ctrl+Z i jakby wracamy. I jak już wszystkie zastąpiliśmy, po kolei każdy oczywiście, to warto sobie to zapisać jako pliki XCF.
Robimy to w ten sposób. Zapisz jako może. Wystarczy dać zapisz. Tak, jest XCF. Musimy sobie jakiś katalog stworzyć. Na przykład niech to będzie nowy katalog tutaj. Gdzie tu się stwarzało tutaj? I na przykład moje malowania, nie? I tam w tych moich malowaniach możecie sobie utworzyć kolejny katalog, niech to będzie A310. I tutaj sobie zapisujecie w ten sposób. Tylko właśnie. I sobie zapisujecie to jako. Tylko właśnie dlatego pokazywałem, żeby to z powrotem, żeby były warstwy, bo jak sobie to spłaszczycie i zapiszecie, no to nie będziecie mieli już możliwości edycji. I tu trzeba coś robić od nowa na przykład. Dobra, już to za szybko zrobię. Ostatni chyba. Dobra, mamy to też jako XCF-y. Ja to na razie zminimalizuję, ale można to też wyłączyć. Teraz w tym pliku, z uwagi na to, że tutaj robiliśmy, powinny się te pliki zmienić. Można to oczywiście sprawdzić, uruchamiając sobie właśnie to ponownie w Gimpie. Czy to się poprawnie zapisało? Ja tu mogę wszystkie już powyrzucać w zasadzie. One były zapisywane i to na oba sposoby. Tak, i tutaj można właśnie sobie jeszcze raz, może gdzieś tu byłem, parę razy mam to otwarte. Sprawdzamy sobie te. Niektóre się tu pojawiają podglądy, niektóre nie. Właśnie dlatego gdzieś tam, nie wiem, to na przykład to sprawdzę. OK. Tak, i na przykład kolejny plik. I tak możemy sobie sprawdzić wszystkie, żeby mieć pewność, czy się to dobrze zapisało. I teraz kolejna sprawa to oczywiście przerzucenie tego do folderu Community. Ja mam skrót do folderu Community. Jak widzicie, ja tu mam większość podlinkowane przez program, który się nazywa Addons Liker. Ja kiedyś nawet odcinek nagrywałem o tym programie. Jest to fajna sprawa, nie trzeba trzymać na tym samym dysku. Tu sprawdzę, czy ja tu nie miałem już wcześniej tego wgranego. No nie wiem nawet. Chyba nie. Przerzucę sobie. Tak. Dobra, zamień, bo jednak tam gdzieś miałem to wgrane. Ok. Tutaj jest, dobra. Bo może się zdarzyć, że plik, który próbujecie otworzyć, tekstura, którą próbujecie otworzyć, ona w Gimpie się za żadne skarby nie chce otworzyć, mimo że macie zainstalowane wtyczki do DDS-a. Czasami się tak zdarza przy niektórych teksturach. Może też być taka sprawa, że otworzyć się otworzy, ale na przykład już potem nie będzie się chciało to poprawnie zapisać. Co wtedy? Oczywiście, jeżeli macie jakiś taki program płatny typu Adobe Photoshop, to nie będziecie mieli z takimi rzeczami problemów, ale ci, którzy korzystają z programów darmowych, to wiadomo zawsze pod górkę i jest na to parę sposobów. Jest taki program Paint.net. Też jest fajny, ale ja jakoś wolę w Gimpie. No tak się już nauczyłem w tym Gimpie, to mi po prostu łatwiej i szybciej. Dlatego jak jest coś prostego, to po prostu otwieram sobie jakąś teksturę. Tu miałem jakąś inną, ale to zaraz przejdziemy. Kopia, nie kopia, w sumie bez znaczenia. I otwieramy sobie gdzieś ten Finnair. Po prostu akurat ta tekstura działałaby w Gimpie, jak widzieliście, ale to gdyby nie działała. Możemy sobie to, oczywiście jak chcemy coś prostego dodać, to możemy też tutaj, ale ja po prostu lepiej się orientuję w Gimpie, dlatego można też zrobić w taki trochę durny sposób. Ten plik ma 4096 na 496 pikseli, ale robimy Ctrl-A, Ctrl-C. Możemy sobie po prostu tą grafikę do Gimpa przerzucić. A dlaczego? Dlatego, że on sobie świetnie radzi akurat
świetnie sobie radzi Net, ten program, jak się nazywa, Net coś tam, on sobie świetnie radzi z zapisywaniem DDS-ów. Więc w takim wypadku coś tutaj pomajstrujemy, nie? Coś tam, żeby było widać. I tutaj znowu Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, albo tu można, no może być tak. Widzicie, jest zmiana i dajecie, tu już nie będę tego zapisywał, żeby tam tej tekstury nie uszkodzić, i dajecie zapisz. Nie spotkałem się jeszcze z taką teksturą, która by się tutaj źle zapisała na tym programie. Kiedyś jeszcze tak z ciekawości był taki program, którego się często używało. Gdzie ja go tu mam jeszcze? Mam go. DXT-BMP. To w ogóle działało w ten sposób. Można też z niego do dzisiaj korzystać, tylko on też zdarzyło mi się, że już nie radził sobie z jakimiś teksturami nowej generacji. Ale to jest bardzo stary program. Ja tu widzę, że z 2000. W tym się robiło do starych symulatorów najczęściej. I wtedy robiło się open i znowu jakaś tam tekstura, znowu mam tu jakąś inną, ale niech będzie pulpit, żeby to było to samo, żeby pokazać. Pulpit jest wyżej. Dobra, pulpit i gdzieś sobie tutaj znajduję te moje malowanie. Niech będzie ta kopia, już nie szukać. Tekstur Finnair, jakaś tam teksturka, otwórz i ona wgrywa teksturę DDS. Co trochę zajmuje mu czasu. Jak już mówiłem, ten program konwertuje tą teksturę. I mamy teraz to skonwertowane i teraz sobie możemy to przerzucić bezpośrednio do edytora. Nie wiem, czy będzie działało. Dobra. Może tak. Send to editor. I już jest. Mamy ten sam plik. To łatwo sprawdzić. I potem po edycji dajemy plik i zastąp norm BMP. Zrobimy tutaj coś, jakąś kreskę. Coś może większego. Kurde. Dobra. Albo nawet nie. To on zastępuje taki plik tymczasowy i wówczas tu damy image reload after edit. I nie wiem, czy tu się da gdzieś zrobić wielkość tego. Nie wiem. I sobie robimy reload i już widzimy tutaj, nie wiem, gdzie tu się nawet to zmieniało. No i widzimy, że tu jest już pokreklane, poniszczone. I wtedy dajemy file, save as. I tu mamy wybór, co chcemy zrobić. Dajemy DDS tekstur, wybieramy jeszcze rodzaj tekstury i dajemy zapisz. Nie będę tego zapisywał z tych samych powodów. Więc możecie skorzystać z tego programu. Ja nie wiem, może jest jakaś nowsza wersja. Tu widzę, mam wersję 2000-2004. Z tego lata temu korzystałem. Jest to trochę upierdliwe, powiem Wam szczerze, ale da się. Ja w FSX na tym robiłem przy pomocy tego, jeszcze jak w ogóle GIMP nie radził sobie z DDS-ami, to na tym się też robiło właśnie, konwertowało się i wrzucało się do GIMPa czy do innego programu graficznego. To taka uwaga, gdybyście mieli problemy, to także możecie skorzystać z tego programu, albo tak jak już mówiłem, aktualnie PaintNet radzi sobie bez problemu z każdą kolejną teksturą, przynajmniej ja nie znalazłem jeszcze takiej, z którą by sobie nie poradził. Jeszcze jedna ważna sprawa. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest jeszcze zrobienie plików konfiguracyjnych, odpowiednie pozmienianie sobie nazw i wprowadzenie też wszystkich tutaj danych naszego samolotu. Ja na razie tego nie będę pokazywał, na razie będziemy mieli po prostu pod nazwami tymi, które tam będą wyskakiwać, takimi Finnair i tak dalej. To nie jest takie na razie istotne i bez tego można, ale żeby wszystko było ładnie, pięknie, to będziemy robić pliki konfiguracyjne, a to już w odcinku 3.
A teraz zapraszam już do symulatora, żeby zobaczyć, co nam z tego wszystkiego w ogóle wyszło. Jesteśmy już w symulatorze, widzimy nasz samolocik. No nie jest to może coś wybitnego, ale myślę, że wystarczy jak na pierwszy raz. Szybkie pomalowanie to zajmuje kilkanaście minut. W ten sposób możemy zrobić sobie własny właśnie samolocik na własną modłę. Tak, oczywiście, no, jak to powiedziałem, to tam parę rzeczy jest do poprawy, jeszcze tam silniczki sobie zrobiłem jeszcze na czerwono przy okazji w międzyczasie. Tutaj można by zrobić czerwono, tego nie zrobiłem, ale jakby może być. Jednym z minusów robienia w grafice rastrowej, że możemy pomalować tylko te elementy, które mamy dostępne i nie zawsze są dostępne wszystkie do przemalowania. Co jeszcze? W następnym odcinku będziemy malować już nieco inaczej. Zrobimy po prostu samolocik od nowa, a będziemy go robić za pomocą tak zwanych templatek. Jak już mówiłem, zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Bawcie się w robienie własnych jakichś malowań, bo jest to jakby duża satysfakcja. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, zawsze na początek możemy coś przerobić, a później już będziemy robić od nowa całkowicie własne projekty. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.